Zaczynam nagranie. A więc na następne parę tygodni chciałbym się zająć tym najbardziej poetyckim utworem, który powstał w pierwszych latach chrześcijaństwa. I taki utwór, który jest też najtrudniejszy do rozszyfrowania. Jeśli zaglądniecie po internecie, nie znajdziecie wiele komentarzy. Dlaczego nie? Dlatego, że nikt go nie rozumie. A więc nie bardzo chcieli komentować. A więc ja bardzo odważnie podjęłem się tego projektu, który zacząłem parę lat temu i ciągle utknąłem, bo szukałem sposobu zrozumienia i interpretacji tego bardzo pięknego tekstu. I wydaje mi się, że znalazłem coś, co chciałbym właśnie z wami się dzielić. I to jest wielka mitologia. Teraz każdy mit jest opowieścią o nas. I najgłębsze i najpotężniejsze mitologie mówią o naszej podróży przez świat. Co my tu robimy? Jakie jest nasze zadanie? I z nurtu gnostyckiego w latach, kiedy chrześcijaństwo rodziło się, ludzie próbowali sobie rozumieć, kim był Jezus i co była jego misja. I opisali odpowiedzi nie w sposób logiczny, ale według obrazów i według mitologii. I jedna z takich mitologii jest ta opowieść, którą nazywamy Pistis Sophia, która dotyczy osoby Sofii, czyli mądrość Boga. Chociaż Sofia jest transcendentalna postać, ta opowieść też można rozumieć jako opowieść o duszy i o naszej podróży. Skąd mamy ten tekst? Był znaleziony w roku 1773 przez Anglika Andrew Askew, który podobno znalazł go gdzieś w jakimś antykwariacie i nie wiadomo, w jaki sposób ten tekst do tego antykwariata trafił. Nic z tego tekstu nie zrozumiał i po jego śmierci spadkowie sprzedali go do British Museum. I teraz jest w British Museum. Jest napisany po koptyjsku, ale język oryginalny był grecki. Pochodzą te księgi, i jest ich 5, od nurtu walentyjskiego. A więc Walentyn Aleksandryjski, jak na pewno pamiętacie, był wielkim teologiem wczesnym i o którym niewiele wiemy, oprócz tego, że prawie wybrano go jako biskup Rzymu i o niewiele głosy przegrał. I miał wielką wyobraźnię i jego teologia była bardzo odważna. I z jego pióra mamy Ewangelię Prawdy i z walentyńskiego nurtu, chociaż nie pióra Walentyna samego, jest Ewangelia Filipa. I Pistis Sophia pochodzi od tego samego nurtu walentyńskiego. I w tym dziele system mitologiczny jest bardzo rozwinięty i będziemy się trochę, dowiemy się o nim w czasie tych spotkań. Są to rozmowy Jezusa z jego uczniami 11 lat po zmartwychwstaniu. Teraz księgi w Pistis Sophii. Pierwsza to jest rozmowy z uczniami. Jezus opowiada historię Pistis Sophia.
druga księga, dalsze przygody Pistis Sophii. Trzecie, teologiczne rozmowy, można powiedzieć. Czwarta księga to są wizje poza światem, a więc mamy opowieść wędrówki duszy w podziemiu po śmierci. I ostatnia księga jest księga rytuałów. Tyle wiemy o nich. My będziemy się zajmować pierwszą i część drugiej księgi. A więc jest to opowieść, moim zdaniem, o podróży duszy. Podobna do pieśni o perle i egzegeza o duszy. Kiedy dusza zaczyna w stanie doskonalej, w takim miejscu błogości i potem spada z tego miejsca do ziemi i jest uwięziona w chaosie. I reszta opowieści jest podróż Sofii i jej wyzwolenie z miejsca chaosa. Ja powiedziałbym, że to dosyć dobrze opisuje naszą dzisiejszą cywilizację. Ja bym ją określał jako chaos. Mamy chaos w kulturze, w polityce, wojny, wszędzie panuje zamieszanie. No i tam w tym chaosie gdzieś tam mądrość jest pogrzebana. I nasze zadanie jest, żeby jej wyzwolić z tego chaosu i to moim zdaniem jest nasze powołanie. Podróż Sofii z chaosu jest opowiedziana w 25 pieśni, które Pistis Sophia śpiewa. Ona śpiewa te 20 pieśni, te pierwsze 14 to są nazwane skruchy i potem są 12 innych pieśni w drugiej książce. I przy każdej pieśni jeden z apostołów staje i komentuje, czytając głównie z psalmów Dawida i czasami od tak zwanych odów Salomona. To jest apokryficzne dzieło niedawno temu wynalezione, które pochodzi od I czy II wieku. Według mnie jest to, można widzieć jej podróż psychologicznie jako opis procesu indywiduacji ego. I tak jak opowiadał i określił psycholog Carl Jung. I w trakcie tych powstań będziemy właśnie interpretowali tą podróż częściowo psychologicznie, chociaż myślę, że nie trzeba zapomnieć, że Sofia to nie jest tylko dusza nasza, ale to jest transcendentalna postać. I tą historię trzeba rozumieć w sposobu też mistycznym, a nie tylko psychologicznym. Tekst, który będziemy używali, jest dostępny po polsku i przełożył i komentował Jan van Riekenborough, Różokrzyżowiec. Moja edycja wygląda tak, ale jest druga edycja, co może wy już kupiliście. A tak, właśnie Tadek pokazuje drugą edycję. I to właśnie będziemy. I niestety on umarł, zanim skończył to. A więc on przełożył całą pierwszą księgę, ale tylko skończył komentarz, wydaje mi się, do 9 skruchy. Jego komentarz jest komentarz różokrzyżowskim i niestety ja się nie obracam w tym gronie i jest mi ta interpretacja trochę obca.
Chociaż wydaje mi się, niektórzy z was, którzy może znają raczej tradycję różokrzyżowców, mogą czerpać pozytywnie o tym. Ja raczej będę używał inne podejście do interpretacji, bardziej psychologiczne i jedne, które jest mi bardziej dostępne. Teraz, tekst, jak zauważycie, ma bardzo mało redakcji i wiele stron powtarzają się. A więc jest jeden akapit, co przeczytacie i powiecie, hej, ja to już czytałem 2 strony z tyłu. I była wtedy tradycja, kiedy skrybowie kopiowali, że nic nie wyrzucali. Że jeśli coś kopiowano i poprawiono, to raczej niż poprawiać tekst, oni powtarzali tekst. A więc dlatego w tym tekście są różne powtórki. I trzeba być trochę świadomy do tego, że są wtórki. Może dlatego czasami tekst wygląda, trochę powtarza się wszystko. Drugą księgę, która nie jest jeszcze dostępna po polsku, ja przełożyłem dosyć mechanicznie niestety, ale postawię na stronie internetowej może za tydzień, 2 i kiedy dojedziemy do drugiej księgi, to będziecie mieli polski przekład, który możecie wtedy śledzić. A więc chciałbym zacząć nasze czytania, ale zanim przejdziemy do czytania, chciałbym wam dać trochę obraz kosmologii Pistisofia. I to jest bardzo skomplikowana kosmologia, ale pozwólcie, ja nakreśliłem taki obraz, co może nam pomóc. I zaraz, nacisnę ten obraz i zobaczymy, czy teraz ten. Share. Widzicie ten obraz, te 3 kółka? Dobrze. To jest mniej więcej sposób, którym trzeba rozumieć wszechświat i kosmologię w tym dziele. Że najwyższe miejsce to jest miejsce, które nazywa się plenum i to jest pełnia, gdzie wszystko jest. Zobaczymy trochę szczegółowo za chwilę, jak to wygląda. Średni świat to jest nasz świat, który nazywa się kosmos. I nasz świat dzieli się na 12 poziomów i każdy poziom jest rządzony przez jeden z archonitów. I nasze 12 znaki zodiaków odnoszą się też do tych 12 poziomów, które istnieją w kosmosie. To nie jest, ci archonowie to nie są zasadniczo złe postacie, ale to są, ich świadomość jest trochę ograniczona. I w tej opowieści zobaczycie, że oni mają dosyć dużo zawiść, kiedy chodzi o Sofii. I dowiemy się, dlaczego oni są pełni tej zawiści, ale w każdym razie to nie są siły do pokonania albo do pozbycia, to są właściwie te wielkie anielskie istoty, które rządzą naszym światem. Pod tym wszystkim jest rejon, który można nazwać chaos i tam wszystko jest do góry nogami i na lewo i na prawo i nie ma żadnego porządku w chaosie, bo to jest chaos. Ale pod tym jest jeszcze jedno miejsce, co można nazwać Amente, czyli to jest podziemie, gdzie dusze po śmierci czasami się gubią. I czasami się nie tylko gubią, ale tam są różne straszne potwory, które ich zjadają. I
pod tym wszystkim jest coś, co się nazywa zewnętrzna ciemność. I o tych dwóch ostatnich niewiele będziemy mówili. To jest przedmiot jeden z innych tych księg i to nie wchodzi w naszej opowieści. Ale zobaczmy, co jest plenum. Plenum można wyobrażać w ten sposób, że jest Ojciec niepojęty i potem 24 siły, eony, które się nazywają 24 niewidzialne eony. I to są te najwyższe. I potem jest zasłona. Teraz pierwsze misterium, Logos i Chrystus, to gdzieś są, on jest, można powiedzieć, utożsamiony właśnie z Ojcem Niepojętym, tak jak w naszej teologii, ale też ma specjalną rolę, kiedy chodzi o skarbnicę światła. Skarbnica światła to jest najwyższe misterium, co my jako ludzie możemy doświadczyć. Nie możemy nic zobaczyć poza zasłoną, bo to jest po prostu coś, co nie jest nam dostępne aż po śmierci. W tym systemie w każdym razie. I potem możemy doświadczyć resztę właśnie tych niepojętych rzeczy. Skarbnica światła, jak nazwa mówi, to jest tam, gdzie światło się zbiera. A więc dusze nasze po śmierci są oczyszczone i światło jest włączone w skarbnicy światła. A więc to jest wielki zbiór światła, gdzie wszystko, co jest, co my w czasie naszego życia stajemy się świadomi, co jest w nas, to w końcu wielki zbiorca światła, który ma nazwę Melchizedek, zbiera to światło właśnie do skarbnicy. I też jest skarbnica jest określona, że tam są 7 głosy, 3 amen i 5 drzew. Zobaczymy, co to będzie dalej. Teraz wracajmy do naszego dzieła. I zacznijmy naszą opowieść. A więc otwarcie i pierwszy rozdział. Zaczyna się na Górze Oliwnej. I Jezus jest z uczniami, jak mówiłem, 11 lat po śmierci. I czytajmy początek. A gdy Jezus powstał z martwych, 11 lat spędził na rozmowach ze swoimi uczniami i nauczył ich tylko co do obszarów pierwszego przykazania i pierwszego misterium za zasłoną, a więc o treści pierwszego przekazania. Jest to 24 misterium od wewnątrz na zewnątrz, z tych, którzy znajdują się w drugiej przestrzeni pierwszego misterium, stojącego na czele wszystkich misteriów, Ojciec w postaci gołębia. I Jezus powiedział do swoich uczniów: wyszedłem z pierwszego misterium, który jest ostatnim, a mianowicie 24. Uczniowie ani nie wiedzieli, ani nie zrozumieli tego, że w obrębie tego misterium istnieje jeszcze coś innego. Myśleli bowiem o tym misterium, że to jest ono głową wszechświata i głową wszystkiego, co istnieje. Myśleli, że jest ono doskonałością wszystkiego,
co doskonałe, ponieważ Jezus powiedział im o tym misterium, że obejmuje ono pierwsze przykazanie, a także 5 cięcia i wszelkie światło oraz 5 pomocników i całą skarbnicę światła. A więc uczniowie myśleli, że wszystko już wiedzieli. A więc dlaczego mają się uczyć czegoś nowego? Ale zanim dowiadują się czegoś, to światło zstępuje na Jezusa i pochłania go. I po prostu nie ma go. I myśleli, że nie zobaczą go już. Potrwa jakiś czas i nagle jest burza i wszystkie siły świata są poruszone. To jest właśnie akapit 3 do 5. Nie będę wszystko czytał, bo inaczej nigdy nie dojdziemy do końca. Jezus wraca i światło z niego promieniuje. Raczej 3 światła promieniują i nie mogą znieść tego światła. A więc mówią: Panie, Panie, zdejmij to światło, bo nie możemy na Ciebie patrzeć. Jezus wita apostołów, ściąga ze siebie szatę świetlną i teraz opowiada im. I dalej czytamy akapit 6 na stronie 19. Jezus wciągnął wówczas blask swojego światła z powrotem do siebie. Kiedy to nastąpiło, wszyscy uczniowie zebrali się na odwagę, podeszli do Jezusa, padli przed Nim na ziemię, uwielbili Go wielkiej radości i tak do Niego przemówili: Mistrzu, dokąd poszedłeś? Albo co to było za zadanie, które wypełniłeś? A przede wszystkim, dlaczego miało miejsce całe to poruszenie i wszystkie te trzęsienia ziemi? Jezus miłosierny rzekł wtedy do nich: cieszcie się i radujcie o tej godzinie, albowiem udałem się do obszarów, z których przyszedłem. Oto teraz będę mówił z wami całkiem otwarcie. Od początku prawdy aż do jej spełnienia i będę mówił z wami twarzą w twarz i bez przypowieści. Od teraz nie będę przed wami nic ukrywał z misterium wysokości i z istoty obszaru prawdy, albowiem przez tego, który jest niepowiedziany i przez pierwsze misterium wszystkich misteriów, została mi dana moc, aby mówić z wami od początku aż do spełnienia i od zewnątrz do wewnątrz, od wewnątrz na zewnątrz. Słuchajcie teraz, abym powiedział wam o wszystkich. Pierwszą rzecz, o której Jezus im opowiada, jest o szacie świetlnej. Kiedy przyszedł na świat pierwszy raz, zostawił ją poza zasłoną pełni i to właśnie kiedy stał się człowiekiem, ale teraz wrócił właśnie poza zasłoną i ta szata była mu przywrócona. I teraz jest opis tej szaty. I chciałbym czytać parę, nie wszystko, bo to jest dosyć długi opis, ale chciałbym to trochę przeczytać, bo później to będzie ważne w naszej opowieści. A więc zacznijmy od rozdziału 10. A kiedy słońce wzeszło na wschodzie i w dół wstąpiła wielka siła światła, w której znajdowała się moja szata, którą zostawiłem za sobą w 24 misterium, jak to wam powiedziałem, i znalazłem w jej szacie misterium napisane według sposobu tych, którzy są na wysokości, a mianowicie w 5 słowach: Zama, Zama, Oza, Rachma, Ozai. Nikt nie wie, co te słowa znaczą. Nieznany język. Chyba to jest inwokacja liturgiczna. Trzeba też przypomnieć sobie, że to całe dzieło, które czytamy, to nie było nigdy przeznaczone jako opowiadanie, ale raczej jako
księga liturgiczna i niektóre te właśnie te pieśni i te poezje to odnoszą się do liturgicznych rzeczy. I dalej czytamy. Słowa te znaczą o misterium objawione światu, przyczyną wszechświata. Ty jesteś doskonałym wyjściem i wejściem, z którego dobyły się wszystkie emanacje i to, co się w nich znajduje, i z którego woli powstały wszystkie misteria i wszystkie ich obszary. Przybądź do nas, albowiem jesteśmy Twoimi towarzyszami. Jesteśmy z Tobą całkowitą jedną. Jesteśmy jednym i tym samym. Ty jesteś pierwszym misterium, które od samego początku było w tym, co niepowiedziane, zanim objawił się ten, w którego imieniu jesteśmy wszyscy razem. Teraz wszyscy czekamy na Ciebie, na najdalszej granicy, a więc przy ostatnim misterium od wewnątrz, które samo jest częścią nas. Wysłaliśmy Ci teraz Twoją szatę, która od początku należała do Ciebie i którą Ty pozostawiłeś na ostatniej granicy, przy ostatnim misterium od wewnątrz, póki nie wypełnił się czas na polecenie pierwszego misterium. Ta szata jest szata chwały. To jest nasz niebiański sobowtór. Transcendentalna rzeczywistość. W pieśni o perle ta szata jest opisana jako piękną rzecz, pełna klejnotów i kniaż właśnie zostawia tą szatę w wyższych światach, kiedy schodzi do naszego świata. I ta szata czeka dla nas, dla naszego powrotu. I właśnie przyjdzie moment, dla niektórych adeptów to przychodzi w tym życiu, ale dla innych w tamtym, kiedy spotykamy się właśnie z naszym niebiańskim właśnie ja, naszym wyższym ja i te dwa postacie właśnie stają się jednym. I będzie opis później, jak właśnie to Jezus doświadczył właśnie w swoim życiu jako człowiek. Widzieliśmy tej szaty raz, jest opisana właśnie w Ewangeliach na górze Tabor, gdzie była transfiguracja, gdzie 3 apostołów widzieli Jezusa przemienionego i stał się zupełnym światłem i nie mogli na Niego patrzeć. I to właśnie była obecność tej szaty chwały, którą oni widzieli w tym momencie. Pełnia tęskni za nami, póki jesteśmy w tym świecie. I dalej poczytamy właśnie o tym. Spójrz, oto teraz czas wypełnił się. Przywdziej więc szatę i przybądź do nas. Wszyscy czekamy na Ciebie, aby na rozkaz pierwszego misterium przeoblec Cię jej przepychem. Pierwsze misterium dało nam bowiem szatę składającą się z 2 części, aby przeoblec się nimi, nie licząc tej, której już posłaliśmy. Jesteś jej godzien, bo stoisz wyżej niż my i byłeś już przed nami. Dlatego pierwsze misterium przysłało Ci na naszym pośrednictwem misterium Twego pełnego blasku składające się z 2 szat. W pierwszej znajduje się pełnia wspaniałości wszystkich imion, wszystkich misteriów, wszystkich emanacji, porządków i przestrzeni niepowiedzialnego. W drugiej szacie znajduje się pełnia wspaniałości imienia wszystkich misteriów, wszystkich emanacji, porządków obu przestrzeni pierwszego misterium. Jest też trzecia oczywiście. A więc mamy opis szaty świetlnej i potem jest parę rozdziałów, których warte przeczytać, jeśli macie książkę przed sobą. Jest pokonanie losu,
i też opowieść trochę więcej o skarbnicy światła i o roli Melkizedeka jest też trochę. Ale chciałbym teraz dotrzeć do początek naszej oficjalnej historii. To jest tylko wstęp, który rozważaliśmy. I nasza historia zaczyna się w rozdziale 29. Kiedy Jezus dociera do 13 eona i tam znajduje Pisti Sofię. Sama, udręczona, smutna, Maria pyta go, co tam robi Pisti Sofia? I czytamy właśnie akapit 29. A kiedy wspiąłem się i dotarłem do zasłon 13 eonu, rozsunęły się one na boki same z siebie i otworzyły się przede mną. Wstąpiłem do 13 eonu i znalazłem Pisti Sofię poniżej 13 eonu całkiem sama i nie było przy niej nikogo. Siedziała tam strapiona i pełna smutku, albowiem nie dopuszczono jej do 13 eonu, jej wyższego obszaru. Była też udręczona z powodu cierpień, jakie zadał jej Autades, jeden z po 3-kroć potężnych. Skoro mówię z wami o jego potędze, to chcę wam objaśnić misterium tego, jak mogło się jej to przytrafić. Imię Autades niektórzy przełożyli jako samo wola. Autades, a więc samo wola. Trochę nam daje pojęcia, o czym chodzi. I teraz dalej Jezus opowiada apostołom. Opowiadając, Jezus powiedział swoim uczniom, kiedy Pisti Sofia znajdowała się w 13 eonie w obszarze wszystkich swoich braci niewidzialnych i 24 emanacji wielkiego niewidzialnego, to na rozkaz pierwszego misterium skierowała wzrok ku wysokości i ujrzała światło w zasłonie skarbnicy światła. Zapragnęła dostać się do tego obszaru, ale nie była w stanie tego uczynić. Zaprzestała więc spełniać misterium 13 eonu i zaczęła sławić światło na wysokości, które ujrzała w świetlnej zasłonie. A gdy nie przestawała sławić obszaru na wysokości, znienawidzili ją wszyscy archonci żyjący w 12 eonach, ponieważ nie uczestniczyła już w ich misteriach i pragnęła udać się na wysokości i stanąć ponad nimi wszystkimi. Z tego powodu rozgniewali się nad nią i znienawidzili ją. Tak samo nienawidziła jej wielka potrójna siła Autadesa, trzeci po 3-kroć potężny z 13 eonu, który okazał nieposłuszeństwo, ponieważ nie wypromieniował ze swej wewnętrznej siły wszystkiego tego, co zostało oczyszczone i nie oddał tego, co zostało oczyszczone z jego światła wtedy, kiedy archonci oddali to, co oczyścili, a to dlatego, że chciał być Panem całego 13 eonu i tych, którzy są poniżej niego. Podczas gdy archonci 12 eonów byli teraz rozgniewani na Pisti Sofię i nienawidzili jej bardzo, to do 12 eonów przyłączyła się wielka potrójna siła Autadesa, o którym już wam mówiłem. Tak, że on gniewał się na Pisti Sofię i nienawidził, ponieważ chciała ona wznieść się do światła, które było wyższe niż on. A więc kilka rzeczy się tutaj dzieją. Sofia, mając wizję skarbnicy światła i chcąc tam dojść, co było niemożliwe,
spowodowała brak równowagi. A więc to, co było najniżej, zaczęło się buntować, dlatego że ona chciała pójść wyżej. To jest wspaniały opis psychologiczny, kiedy próbujemy się właśnie dojść i udoskonalić się, nagle znajdujemy, że nasz cień się buntuje i wszystko, co jest niskie, co chcieliśmy zostawić za sobą, zaczyna się buntować i ściągać nas na dół. Bo po prostu chcąc właśnie dojść do czegoś wyższego, to próbujemy to zrobić, wciągając swoje niższe ego ze sobą i to się nie da zrobić. I gorsze, że wszystko, co jest poniżej, co my uważaliśmy niższe, zaczyna nas nienawidzieć. I tak się stało właśnie z Sofią. Na tym się nie skończyło. Autades właśnie zdecydował, że coś musi zrobić, a więc on stworzył sztuczne światło. I ona spojrzała na to światło i myślała, że to jest światło skarbnicy światła. I dalej czytamy. Akapit 31. Kiedy spojrzałam w dół i zobaczyła swą siłę świetlną w niższych obszarach, nie wiedziała, że była to siła świetlna po 3-kroć potężnego Autadesa. Myślała, że pochodzi ona ze światła, które widziała od początku na wysokości, a które pochodziło ze zasłon skarbnicy światła. I pomyślała sobie, chcę bez tego, z którym jestem związana, wstąpić do tego obszaru i wziąć światło, aby dla siebie samej stworzyć z niego eony światła, tak abym stała się zdolna do pójścia do światła świateł na najwyższej wysokości. A gdy tak myślała, opuściła swój obszar, 13 eon, i wstąpiła do 12 eonów. Tam prześladowali ją wszyscy archonci eonów, rozgniewani na nią, że pomyślała o wielkiej wspaniałości. A więc tu jest drugi grzech Sofii. Chociaż to jest bardzo dziwne mówić o grzechach wielkiego eonu, Sofię, która jest zresztą mądrość, ale czy mądrość może zgrzeszyć? No, w tym wypadku tak. I jedna rzecz, co się stała, co nie powinna się stać, jest, że ona zdecydowała, że pójdzie za tym światłem bez swojego partnera, bez tego, z którym jest ona związana. I to był Jezus. Później dowiadujemy, że jej partner niebieski jest Jezus, ale ona zdecydowała, że chciała to zrobić sama. I zejść właśnie i wziąć to światło i potem pójść dalej do skarbnicy na wielkiej, właśnie na wysokości. Psychologowie mają nazwę na to. To się nazywa inflacja ego. W pierwszej, kiedy nasze życie zaczyna, jesteśmy w stanie, kiedy, poczekajcie, pokażę wam znowu obraz. Na chwilkę, żebyście wiedzieli, o czym jest mowa tutaj. Widzicie? Tutaj. Tu w formie obrazu
opisuje tak zwany proces indywiduacji Junga. I wydaje mi się, że to, co się dzieje tutaj, to można zrozumieć i te skóry i ścieżka Sofii ma jakieś, właśnie jest trochę podobne do tego procesu indywiduacji. A więc zaczynamy wszyscy nasze życie jako jedność. I przy urodzeniu na lewo ego nasze zaczyna się jako nieświadomy potencjał zawarty w jaźni. Obraz tego według psychologa Erich Neumana jest wąż Uroboros. To jest wąż, który trzyma swój ogon w gębie właśnie i gdzie początek i koniec jest to samo. I to jest, można nazywać też participation mystique, a więc mistyczne, poczucie mistycznej jedności, w której nie ma rozróżnicowania jeszcze i wszystko jest jednością. I świadomość jest, powiedzmy na dosyć niskim poziomie. I pierwsza rzecz, co się staje w naszym wczesnym wieku, jest, że ego zaczyna się wyłaniać z jaźni i stać się świadome. Teraz centrum ego i centrum jaźni jest taka oś i psychologowie nazywają to oś jaźni ego. I to jest to, co łączy nas z jaźnią. I często wcześniej w naszym życiu ta oś jest uszkodzona. I wtedy ego traci swoją świadomość jaźni i następuje stan alienacji. I o tym będziemy dosyć dużo dyskutowali następnym razem. Ale tutaj to mamy tak zwana inflacja ego, kiedy ego wyłania się z jaźni i myśli, że jest jedynym na świecie. Ja znam kilka dzieci, którzy mają 5 albo 6 lat i myślą, że są jedyni na świecie i nie ma nikogo oprócz nich. I tragedia jest, że znam też dorosłych takich. I ci dorośli, specjalnie jeśli się staną prezydentami, to mogą zrobić wiele szkody. I to jest właśnie, ale stan inflacji ego to jest coś, co wszyscy my doświadczamy. I to jest stan, który jest konieczny, żeby świadomość powstała. Ale co nie jest koniecznie, a często się zdarza, jest, że ta oś jest uszkodzona i wtedy następuje stan alienacji. Ale inflacja ego jest, że ja jestem jedyny, ja jestem najważniejszy, że i w wypadku Sofii, ja podskoczę tam na górę do skarbnicy światła i zacznę to tam. I po prostu ona zapomniała o swojej pozycji w XIII eonie i zaczęła właśnie śpiewać pieśni i spróbować dotrzeć tam, gdzie ona nie powinna być właściwie, bo to nie było jej pozycji. Jej miejsce to było właśnie miejsce właśnie na XIII eonie. No i co się potem stało? Stało się coś, co nazwalibyśmy tragedią, że siły Autadesa, a więc siły jej ego, można powiedzieć, stworzyły to fałszywe światło i ona pomyliła to światło. Ona myślała, że to jest światło właśnie najwyższego skarbnicy światła, ale to nie było.
to było światło stworzone przez Autadesa. I poszła za tym światłem, zeszła w świat, w kosmos 13 eonów i niżej, i niżej, i niżej, aż znalazła się w rejonie chaosa. I tam jedyne światło, które widziało, to było światło, które nosiło twarze lwa. I ta siła, która ma właśnie twarz lwa, to jest siła, którą nazwano Yaldabaoth. Ale to i w innych mitach spotkaliśmy się właśnie z tego, ale to jest właśnie coś, co było stworzone przez Autadesa i które wtedy zaczęło dręczyć Sofię. Ale jedna rzecz też bardzo ciekawa jest, że jest napisane trochę wcześniej, że ona spełniała życzenie pierwszego misterium. A więc, że to było że ona spojrzała do góry nie tylko ze swojej woli, ale pierwsze misterium tak kazało jej, spójrz tam w górę. To jest bardzo ciekawe i może macie parę myśli o tym. A więc dalej czytamy. Opuściła ona jednak także 12 eonów i stąpiła do obszarów chaosu i zbliżyła się do niej siły o lwiej głowie, aby ją pochłonąć. Tam jednak otoczyły ją wszystkie materialne emanacje Autadesa. Wielka siła świetlna o lwiej głowie pochłonęła wszystkie siły świetlne Pistis Sofii. Oczyszczono jej światło i pochłonięto jej. Jej materia wyrzucona została do chaosu. Tam znajdował się archonton w jej głowie, którego jedna połowa była ognista, a druga ciemna, mianowicie Yaldabaoth, o którym często wam mówiłem. Kiedy to się działo, Pistis Sophia była bardzo słaba, a świetlna siła o lwiej głowie znowu zaczęła ją okradzać z całej siły światła, podczas gdy wszystkie materialne siły Autadesa otoczyły ją i dręczyły. A więc kończymy tutaj na razie w bardzo niepokojącym miejscu. Jak w epizodach telewizyjnych zawsze trzeba kończyć w miejscu takim, żeby ludzie wrócili następny raz i dowiedzieli się, co będzie. A więc my teraz zostawimy, ale kończymy właśnie i zostawiamy Sofię w tym miejscu bardzo niefortunnym, gdzie jej światło było częściowo przynajmniej ukradzone i zobaczymy, co stanie się następnie. Na tym kończymy czytania na dzisiaj. Czy są jakieś pytania?